W 2016 roku Rosja podjęła próbę wpłynięcia na wynik amerykańskich wyborów. Skala tej akcji była bezprecedensowa i dochodzenie w jej sprawie toczyło się jeszcze przez wiele miesięcy. To było słynne dochodzenie komisji Muellera, które kształtowało życie polityczne w Stanach Zjednoczonych przez następne lata. A jak będzie w 2020 roku? Czy Rosja spróbuje po raz kolejny? Zapraszam do obejrzenia najnowszego Klubu Tygodnika. Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, kilka ważnych ogłoszeń. Po pierwsze, jest już grupa dla widzów Klubu Tygodnika. Jeżeli jesteście zainteresowani dyskusjami ze mną i z Piotrem Trudnowskim o tym, co się w Klubu Tygodnikach pojawia, nie tylko możecie subskrybować ten kanał i komentować pod odcinkami, ale też dołączyć do grupy, w której w tej chwili już jest blisko 300 osób. Można tam się z nami komunikować częściej i na trochę innych zasadach. Bardzo serdecznie zachęcam do dołączenia do tej grupy. Link znajdziecie poniżej. Ponieważ ten odcinek również będzie dotykał tematów amerykańskich, to drugie ogłoszenie dotyczy mojego podcastu. Jeśli interesujecie się polityką amerykańską i chcecie dowiedzieć się więcej o trwającej w Stanach kampanii wyborczej, to prowadzę również podcast po amerykańsku, w którym opowiadam tylko i wyłącznie o tym, co się w amerykańskiej polityce dzieje. Link również znajdziecie poniżej. To tyle ogłoszeń. Powiedzmy stop policyjnej brutalności. Musimy przeciwstawić się wszelkim formom rasizmu. Głosi post, na którym możemy zobaczyć policjanta ubranego w kaptur Ku Klux Klanu, który z pistoletu celuje do czarnoskórego chłopca. W tle widać rozdartą amerykańską flagę, spod której wystaje flaga Konfederacji. Co jest zaskakującego w tej grafice? No z pozoru nic. Wszystkie wątki są doskonale znane. Mamy więc policjanta, który jest brutalny wobec niewinnych, w tym wypadku dziecka. Mamy symbole amerykańskiego rasizmu, flagę Konfederacji, kaptur Ku Klux Klanu i jasną sugestię, że właśnie za brutalnymi zachowaniami policji stoi ten zakorzeniony w amerykańskim społeczeństwie od lat rasizm, więc przekaz niespecjalnie zaskakujący, coś pod czym pewnie chętnie podpisaliby się aktywiści protestujący na amerykańskich ulicach od kilku miesięcy. Problem z tym, że ta grafika nie jest z tego roku, a sprzed 4 lat i nie została wykupiona przez aktywistów, a przez rosyjskich trolli. Wiemy o tym dzięki dochodzeniu amerykańskiej specjalnej komisji, która ujawniła ponad 3000 podobnych grafik, które zostały podczas kampanii z 2016 roku użyte przez rosyjską dezinformację. Ta tematyka nie pojawiła się w rosyjskich działaniach przez przypadek. Raport przygotowany przez senacką komisję mówi, że aż 66% reklam wykupionych na Facebooku przez słynną rosyjską farmę trolli, czyli Internet Research Agency, dotyczyło kwestii rasowych. Podobnie tej tematyce poświęconych było 5 na 10 profili na Instagramie założonych przez agencję i największy profil na Facebooku Blacktivist. Na YouTubie aż 96% treści umieszczanych przez rosyjskie agencje dotyczyło kwestii rasowych właśnie. No i powstaje pytanie, skąd na Kremlu w Rosji tak wielka wrażliwość na kwestie społeczne w Stanach Zjednoczonych? W odcinku poświęconym rosyjskiej dezinformacji, który opublikowaliśmy kilka miesięcy temu, mówiłem o taktykach, których używają Rosjanie w ramach swoich strategii dezinformacyjnych i mówiłem o tym, że celem tych strategii niekoniecznie jest wsparcie konkretnego kandydata, choć to oczywiście też się zdarza. Dużo częściej chodzi o podsycenie społecznych podziałów, o zdezawuowanie procedur demokratycznych, o stworzenie wątpliwości co do skuteczności działania państwa. Dążąc do osiągnięcia tych celów, Rosjanie rzadko promują własne narracje, raczej starają się znaleźć opowieści, które już dobrze rezonują w społeczeństwie. Mówiąc obrazowo, Rosjanie nie biegają po mieście z zapałkami, nie próbują podpalać budynków, ale raczej szukają takiego, który już się pali i oblewają go benzyną. Wszystko to jednak przykłady sprzed 4 lat. Powstaje więc uzasadnione pytanie, jakie to ma znaczenie w roku 2020. Wtedy Rosjanie zadziałali z zaskoczenia. Wielu Amerykanów nie było przygotowanych na to, by ich państwo stało się celem skoordynowanych działań dezinformacyjnych przeprowadzonych przez inne państwo. Pewne strategie przyjęte przez Rosjan, zwłaszcza w mediach społecznościowych, były nowatorskie. Ich szczegóły i ich strategie poznaliśmy dopiero dzięki drobiazgowemu śledztwu, które nastąpiło dopiero po wyborach. Ten efekt zaskoczenia
już wyparował. Amerykańskie służby od wielu miesięcy przygotowywują się na analogiczne akcje w 2020 roku. Mamy świadomość, jak te rosyjskie strategie wyglądały 4 lata temu. Amerykańscy wyborcy za pośrednictwem mediów regularnie są informowani o rosyjskich próbach dezinformacji. Można więc odnieść wrażenie, że sytuacja jest dużo lepsza niż 4 lata temu. To jednak tylko pozory. Kolejne medialne doniesienia, o których wspominałem, mówiące o tym, że Rosja podejmuje próby dezinformacji w Stanach Zjednoczonych, dobitnie świadczą o tym, że zagrożenie nie zniknęło. Sama znajomość rosyjskich taktyk też nie wystarczy, bo one są cały czas udoskonalane. Rosyjskie trolle mają coraz to nowe pomysły, w jaki sposób wiarygodnie podszywać się pod Amerykanów. Oprócz tego do Rosji dołączyły inne państwa, które będą chciały ingerować w amerykański proces wyborczy. Chiny czy Iran. Warto pamiętać też o tym, że rosyjskie działania miały na celu podsycanie społecznych niepokojów. Nieprzypadkowo na początku tego odcinka wspominałem o tym, jak w 2016 roku Rosja zajęła się amerykańskim rasizmem. To, że ta kwestia jest bardzo istotnym i wciąż głębokim amerykańskim podziałem, dobitnie pokazały protesty trwające od czerwca tego roku. I w związku z tym nie dziwią doniesienia o tym, że powiązane z Rosją konta już teraz promują treści związane z brutalnością policji, czy na przykład nawołują do obcięcia budżetów tychże departamentów policji. Ta ostatnia idea to oczywiście pomysł progresywnych demokratów, którzy chcieliby odebrać policji część obowiązków i w związku z tym również część budżetu i te obowiązki oraz ten budżet przesunąć na inne agencje i struktury państwowe. Natomiast sam Joe Biden od tego pomysłu się odcina się od niego tym bardziej, że część jego przeciwników, przede wszystkim Donald Trump i jego sztab, chcieliby go skleić z tym pomysłem i wystraszyć zwykłych Amerykanów perspektywą świata, w którym policja będzie jeszcze bardziej niewydolna, bo jeszcze słabiej finansowana. Oczywiście takie sklejenie byłoby dla Bidena niekorzystne i do takiego sklejenia chcieliby doprowadzić również Rosjanie. Mamy informacje o tym, że rosyjskie trolle publikują treści, w których łączą jedno i drugie, czyli na przykład wzywają do poparcia Joe Bidena i wzywają do obcięcia funduszy dla policji. To zresztą nie jedyna przesłanka pozwalająca sądzić, że Joe Biden jest w o wiele większym stopniu celem ataków rosyjskiej dezinformacji. Jakiś czas temu telewizja ABC doniosła, że Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego zablokował publikację notki, z której wynikało, że rosyjska dezinformacja stara się promować narrację o słabym zdrowiu psychicznym Joe Bidena. Administracja najprawdopodobniej, tak spekulowano, starała się zablokować te publikacje, by nie szkodzić prezydentowi Trumpowi. Trump od afery z 2016 roku obawia się, że wszelkie tego typu informacje mogłyby podważyć legitymizację jego władzy, no bo wskazywałyby na to, że być może wygrał wybory przy wsparciu Rosjan. Tutaj trzeba bardzo jasno podkreślić, że obawy, które istniały w 2016 roku, że właśnie Trump został poparty przez Rosjan, ponieważ ma szczególnie nabożny stosunek do Władimira Putina i mógłby się okazać prezydentem bardzo prorosyjskim, zupełnie się nie sprawdziły. Trump podczas swojej prezydentury wielokrotnie nie wahał się ostro wyrażać o Rosji, nakładać sankcji na ten kraj. Przygotowane przez jego administrację dokumenty, jak chociażby Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, jasno wskazywały Rosję jako jedno z głównych zagrożeń dla amerykańskich interesów obok Chin. Dlaczego zatem Rosjanie mieliby wspierać kandydaturę Trumpa? Tutaj już mogę się pokusić tylko i wyłącznie o moje własne spekulacje. Wydaje się, że nawet jeżeli Trump nie jest wybitnie prorosyjskim prezydentem, to jednak napięcia, które kreuje w ramach współpracy transatlantyckiej, ten jego brak zgody ze stolicami zachodniej Europy jest na korzyść Władimira Putina i prawdopodobnie Rosjanie obawiają się, że ten trend mógłby się odwrócić, gdyby do Białego Domu wrócił demokrata. Ale jak już wspominałem wcześniej, angażowanie się po stronie jednego albo drugiego kandydata to nie jest kwintesencja rosyjskich akcji dezinformacyjnych, które mają służyć przede wszystkim kreowaniu chaosu. I dlatego wydaje się, że dużo bardziej istotnym frontem rosyjskiej aktywności będzie ogłoszenie wyników wyborów prezydenckich, a konkretnie podważenie ich wiarygodności. Już teraz wiemy, że 3 listopada może się okazać, że Ameryka ma problem, a to dlatego, że wielu Amerykanów w związku z pandemią może się zdecydować na głosowanie korespondencyjne. Te głosy mogą być zliczane z opóźnieniem, więc 3 listopada możemy nawet nie poznać ostatecznego wyniku wyborów.
ale też może się okazać, że wielu Amerykanów będzie miało problem z oddaniem głosu. Wtedy może pojawić się uzasadniona wątpliwość, czy proces wyborczy został przeprowadzony zgodnie ze wszelkimi standardami. Obawy demokratów budzi też scenariusz nazywany czerwonym mirażem od czerwonego koloru, który reprezentuje partię republikańską. Chodzi o taką sytuację, w której 3 listopada wieczorem okazuje się, że bezapelacyjnie wygrał Donald Trump, natomiast z czasem, kiedy zliczane będą kolejne głosy korespondencyjne, okaże się, że wynik odwróci się o 180 stopni. Pytanie, jak wtedy zachowa się Donald Trump i jego zwolennicy, którzy przecież od miesięcy słuchają z ust samego prezydenta o tym, jak bardzo sfałszowane mogą być wybory korespondencyjne. Dodatkowym problemem mogą się okazać ataki hakerskie bezpośrednio na systemy wyborcze. Z informacji, które mamy z 2016 roku wynika, że Rosjanie wtedy podjęli takie działania we wszystkich 50 stanach. No i oczywiście od tego czasu Stany Zjednoczone starają się zabezpieczyć na taką ewentualność. Służby pracują nad tym, by nie dopuścić do większej ingerencji hakerów w proces wyborczy i w udane ataki na systemy, a wielu ekspertów zapewnia, że Rosja po prostu nie jest w stanie zhakować całego amerykańskiego systemu wyborczego. Natomiast wystarczy jeden udany atak, na przykład w swing state, gdzie do rozstrzygnięcia wyniku wyborów potrzeba było zaledwie kilkunastu tysięcy głosów i już może się okazać, że wielu Amerykanów ma wątpliwość co do tego, czy ostateczny wynik wyborów rzeczywiście odzwierciedla decyzję, która została podjęta przy urnach. Pole do teorii spiskowych destabilizujących sytuację w Stanach Zjednoczonych może okazać się ogromne i trudno uwierzyć, że Rosja takiej okazji nie wykorzysta, zwłaszcza, że już teraz mamy doniesienia, że rosyjskie służby angażują się w promowanie wszelkich wątpliwości dotyczących głosowania korespondencyjnego. Teorie spiskowe to zresztą jeden z ulubionych celów rosyjskiej dezinformacji. Jak nic innego potęgują chaos w społeczeństwie, niepewność, podważają zaufanie do władz, no ale przede wszystkim same już rozpowszechniły się w społeczeństwie, więc nie trzeba rozniecać nowego pożaru, wystarczy istniejący podlać benzyną. To zresztą się działo w przeszłości, mieliśmy doniesienia o tym, że rosyjskie służby promują teorie antyszczepionkowe, czy na przykład te dotyczące szkodliwości 5G. Jednak pandemia otwarła cały szereg nowych możliwości i zbudowała dużo podatniejszy grunt dla rozprzestrzeniania się nowych teorii spiskowych, a to dlatego, że pandemia wzmogła niepewność oraz brak zaufania dotyczący kolejnych działań władz, w związku z czym obywatele chętniej sięgają po niezweryfikowane teorie rozprzestrzeniane przez anonimowych internautów. W swoim poprzednim nagraniu dotyczącym rosyjskiej dezinformacji mówiłem o tym, jak szybko rosyjskie służby podjęły wątek Billa Gatesa, który rzekomo stoi za całą pandemią koronawirusa, ale to okazało się zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. COVID-19 okazał się prawdziwą kopalnią teorii spiskowych, z całą pewnością największą w ostatnich latach. Wystarczy wspomnieć film Plandemia, który zdobył sporą popularność w internecie, zanim platformy społecznościowe zorientowały się, co zawiera i zaczęły konsekwentnie blokować jego dystrybucję. Film zawierał coś na kształt wywiadu z Judy Mikovits, skompromitowaną naukowiec, która opowiadała najdziksze teorie o tym, że właśnie koronawirus powstał w laboratorium, że aktywuje go noszenie maseczek, że szczepienie się na grypę może spowodować większe ryzyko zakażenia, a za wszystkim miał stać złowrogi dr Anthony Fauci. No więc tego typu teorie, które zostały później zresztą rozniesione na strzępy przez organizacje fact-checkingowe, które doliczyły się dziesiątków błędów w tym właśnie filmie. Niestety zanim to zrobiły i zanim jego dystrybucja została ograniczona, wielu ludzi zdążyło w niego uwierzyć. Na przykład dzięki temu, że w jego promowanie zaangażowali się celebryci. W Polsce na przykład Doda. Innym przejawem rosnącej podatności społeczeństw na teorie spiskowe może być popularność ruchu QAnon. Być może słyszeliście o nim w związku z protestami antykowidowymi. Jeżeli nie, to króciutkie wyjaśnienie. QAnon zaczęło się od publikacji na platformie 4chan przez tajemniczego Q, człowieka, który rzekomo miał dostęp do tajnych informacji z gabinetu Donalda Trumpa, opowiadał internautom o tym, w jaki sposób Deep State, a więc ukryta struktura rzekomo rządząca Stanami Zjednoczonymi, dąży do obalenia prezydenta, a dziś jest to szereg powiązanych ze sobą kont w mediach społecznościowych, które skupiają nawet kilka milionów ludzi. No i QAnon zajmuje się rozpowszechnianiem takiego melanżu najbardziej sensacyjnych i dziwacznych teorii spiskowych, powiązanych w jeden twór. Jest tam absolutnie wszystko, a więc celebryci pedofile rządzący światem,
satanistyczna kabała, Rothschildowie, Bill Gates, oczywiście szkodliwe szczepionki 5G, wszystkie kropki łączą się ze sobą, by odsłonić tajemną strukturę rządzącą światem. Oczywiście pandemia jest ostatnim tworem tej struktury, służącą tylko po to, by utrzymać ludzkość w stanie niewolniczym. Czy ktoś w to wierzy? Zapytacie. Niestety coraz więcej ludzi FBI uważa, że tego rodzaju teorie mogą prowadzić do radykalizacji części uczestniczących w tym ruchu, którzy z kolei mogą się dopuszczać aktów przemocy i terroru. Po więcej informacji na temat tego konkretnego zjawiska odsyłam do tekstu Bartka Paszczy, który pojawił się na łamach Klubu Jagiellońskiego. Czy może więc zaskakiwać, że rosyjscy trolle nie ominęli i takiej żyły złota? Choć w tym miejscu trzeba wyraźnie podkreślić, że to nie Rosjanie stoją za QAnon. Nie ma żadnych dowodów na to, by w 2017 roku, kiedy zaczął publikować Q, jakiekolwiek konta powiązane z Rosją zajmowały się promocją jego treści. Nie działo się tak również w latach następnych. Badacze dopiero od 2019 roku notują zaangażowanie rosyjskich kont w promowanie hashtagów QAnon oraz innych wiążących się z tym ruchem. Również dzisiaj rosyjskie konta nie przodują w rozprzestrzenianiu się tych szalonych teorii spiskowych, aczkolwiek konsekwentnie zwiększają swoje udziały w tym przedsięwzięciu. Podsumowując, podobnie jak w 2016 roku Rosjanie, a być może wraz z nimi przedstawiciele innych państw, będą starali się wpłynąć na wynik amerykańskich wyborów. I choć amerykańskie służby od dawna się przygotowywują na taką ewentualność, a taktyki Rosji z poprzednich wyborów stały się powszechnie znane, zagrożenie wcale nie zniknęło. Nie tylko dlatego, że rosyjscy trolle udoskonalili swoje działania, ale także dlatego, że sytuacja sprzyja rosyjskim działaniom jak nigdy wcześniej. Bo przypomnijmy, chociaż istnieją przesłanki, by twierdzić, że rosyjska dezinformacja trochę gorzej traktuje Joe Bidena, a trochę bardziej pomaga Donaldowi Trumpowi, to jednak nie sukces tego bądź innego kandydata jest prawdziwym celem w tej grze, ale ogólna destabilizacja, chaos oraz kompromitacja demokracji. Dlatego w tym celu rosyjskie służby będą wykorzystywać napięcia na tle rasowym oraz wszelkie teorie spiskowe, na które grunt stał się o wiele bardziej podatny niż był wcześniej. Wszystko to znajdzie swoją kulminację 3 listopada, jeżeli tylko pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do wiarygodności wyniku wyborów. To już wszystko na dziś. Spodziewam się, że ten temat może sprowokować prawdziwą burzę w komentarzach, dlatego już teraz podkreślam, że wcale nie uważam, że Rosjanie współpracują z Donaldem Trumpem. Po prostu mogą mieć swoje racje za tym, by jego kandydaturę wspierać nieco bardziej, ale to i tak nie jest ich głównym celem. Głównym celem jest chaos. Nie twierdzę też, że Rosjanie są wynalazcami wszelkich teorii spiskowych, które w tej chwili fruwają w internecie. Raczej tylko wykorzystują te narzędzia, które sytuacja im dała. To ważne. Oczywiście pewnie wiele dziwnych komentarzy i tak znajdzie się pod spodem. Być może część od ludzi, którzy są przekonani, że te teorie jednak są prawdą. Ich nie zachęcam do dołączenia do naszej grupy facebookowej. Wszystkich innych widzów, którzy chcą z nami dyskutować szerzej, zapraszam. Link oczywiście poniżej. Przypominam też o podcaście. Przypominam również o publikacjach na portalu klubjagielloński.pl, gdzie wypowiadamy się nie tylko ja i Piotrek Trudnowski, ale cały szereg autorów klubowych, których z tego miejsca serdecznie polecam. Do zobaczenia za 2 tygodnie.